Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, serdecznie Was witam we wtorkowy wieczór, czy tam kiedykolwiek to będziecie oglądali. Jesteśmy w tym czasie, kiedy mnie nie ma bezpośrednio w internetach, bo jestem zaszyty gdzieś tam w piaskach Meksyku. I tak jak Wam obiecałem, chciałbym Wam zostawić na te wieczory, no coś, w sensie, żeby coś wieczorami było w trakcie tej przerwy. Dlatego zaczyna się dzisiaj nowa seria. Nie wiem, czy będzie trwała tylko przez te tam kilkanaście dni, kiedy mnie nie ma, czy też zostanie na dłużej. To pewnie zależy od Was i od tysięcy kciuków, które pokażecie bądź nie. Seria się nazywa, mówiąc najkrócej, PDP. W sensie nie jest to przeinaczenie firmy kurierskiej, ani nie jest to polski dług publiczny, tylko PDP to znaczy pytanie do poduszki. Chciałbym, żebyście każdego wieczoru, bo te odcinki będą się ukazywały wieczorami, żebyście zadali sobie pytanie przed snem. Można to nazwać czymś na kształt rachunku sumienia. Będzie to bardzo proste. W sensie z tekstu ewangelicznego, który czytamy w kościele, wyłuskam jedną rzecz i chciałbym, żebyście o niej pomyśleli. Więc mówiąc krótko, pytanie do podusi tuż przed zaśnięciem, żeby usypiać jakoś o sobie myśląc i próbując też się trochę w tych tematach pomodlić. Więc serdecznie zapraszam na pierwszy króciutki odcineczek. Moi drodzy, dzisiaj w Kościele czytamy fragment Ewangelii Świętego Łukasza z dwoma przypowieściami. To są przypowieści o Królestwie Bożym. Jedna jest o ziarnku gorczycy, a druga jest o zaczynie. Otóż chciałbym, żebyśmy zwrócili tam uwagę na pewien szczegół, który będzie dla nas pewnego rodzaju trampoliną do pytania. Nie wiem, czy zauważyliście, że w obydwu tych przypowieściach, kiedy jest mowa o człowieku, który zasadził ziarnko gorczycy i o kobiecie, która włożyła zaczyn do ciasta, to jest mowa o pewnej ich rzeczywistości prywatnej, która stała się dostępna dla innych. Już mówię, wyjaśniam w czym rzecz. Zauważcie, że kiedy jest mowa o tym człowieku, który zasadził ziarenko gorczycy, to jest napisane, że on to zrobił w swoim ogrodzie. Czyli mamy człowieka, który ma swój własny ogród. Nie, to nie jest przypowieść o generalnym sadzeniu ziarenek gorczycy, tylko mamy konkretny człowiek z konkretnym własnym ogrodem, który u siebie w ogrodzie zasadza ziarenko. W wypadku tej drugiej przypowieści jest podobnie. Mamy kobietę, która robi ciasto, czyli możemy przypuszczać, że jest u siebie w domu, przygotowuje u siebie w kuchni ciasto. To jest jej ciasto, to jest jej kuchnia najprawdopodobniej i ona wsadza tam, no właśnie, zaczyn, żeby to ciasto wyrosło. Czyli zobaczcie, że Pan Jezus, kiedy mówi o Królestwie Niebieskim, to nie mówi ogólnie o rzeczywistości światowej, o tym, jak to tam się dzieje w świecie, tylko mówi, ty masz konkretne pole do działania. Masz konkretny ogródek twój, gdzie coś możesz zasadzić i masz konkretną kuchnię z konkretnym ciastem, gdzie możesz wsadzić zaczyn. I zobaczcie, że ta konkretna rzeczywistość jest przeznaczona dla innych, dlatego że w wyniku posadzenia tego ziarenka w tym ogrodzie wyrośnie drzewo, jak mówi Pan Jezus, do którego przylecą ptaki. Ptaki oczywiście przylecą z zewnątrz i będą się tam gnieździły. Czyli ten człowiek stworzył pewnego rodzaju miejsce, gdzie ludzie z zewnątrz będą mogli przychodzić, w sensie ptaki w tej przypowieści będą mogły przylecieć i będą sobie mogły zrobić dom. W przypadku tej kobiety, kiedy ona włoży tam ten zaczyn i zrobi się z tego ciasto, nie wiem, czy ona tam piekła chleb, czy piekła jakieś ciasto w takim sensie słodkościowe, no to oczywiście jest opcja, że sama sobie to zrobiła i sama to zjadła, ale przypuszczam, że kiedy jest mowa o cieście, to prawdopodobnie ona robi też posiłek, którym się podzieli z ludźmi. Jeżeli to jest chleb, to będzie to pewnie chleb dla jej dzieci, dla jej męża, dla ludzi, którzy przyjdą do niej do domu, ich poczęstuje. Jeżeli to jest ciasto, to jest tak samo. Czyli to też jest rzecz przeznaczona, że tak powiem, do udziału dla innych. Otóż, moi drodzy, pytanie na dzisiaj, pytanie w związku z tymi przypowieściami Pana Jezusa. Czy możesz sobie, patrząc na dzisiejszy dzień, dlatego że nasze pytania zawsze będą dotyczyły jakby dnia, to jest pytanie na koniec dnia, zanim zaśniesz. Czy dzisiejszy dzień był takim dniem, kiedy ty w swoim własnym ogródku, w swojej własnej kuchni, oczywiście mam to na myśli przez te wyrażenia, twój dzisiejszy dzień, twoje życie, to co się dzisiaj w nim działo, czy inni ludzie znaleźli dzisiaj w tobie, w twoim działaniu, w tym co robiłeś, miejsce przy tobie, czy się z nimi czymś podzieliłeś w takim sensie, czy mogli skorzystać z ciebie
Czy się podzieliłeś sam sobą? Czy tak jak w wypadku tej pierwszej przypowieści stworzyłeś miejsce schronienia dla ludzi, którzy mogli schronić się w Twojej miłości, w Twoich słowach, w Twojej dobroci, w tym, kim jesteś? Czy tym, co masz, to kim jesteś, podzieliłeś się z ludźmi, tak jak się dzieli chlebem, że przygotowałeś to dla nich, nie tylko dla siebie, ale też dla nich? Mam tylko dzisiaj pytanie, jak ludzie znajdują się w Twoim ogrodzie, jak ludzie znajdują się w Twojej kuchni? Czy jesteś takim siewcą, który przygotowuje takie drzewa i czy jesteś taką gospodynią, która przygotowuje takie ciasto? Jezus mówi, że to są przypowieści o Królestwie Niebieskim. Co to znaczy? Jeżeli taki jest nasz dzień, to właśnie zaprowadziliśmy Królestwo Niebieskie na ziemi. Jezus mówi, Królestwo jest już między wami, ono jest wtedy, kiedy jesteście tacy. Kiedy w swoim ogródku robicie miejsce dla ptaków przylatujących z zewnątrz i kiedy w swojej kuchni robicie posiłek dla ludzi, którzy są głodni. I to oczywiście chodzi o miłość, o dobro i o wszystkie tego typu rzeczy. Takie pytanie dzisiaj do poduszki sobie zadajcie. No, to byłoby tak by to wyglądało. I tak będzie teraz przez kilkanaście prawdopodobnie wieczorów, czy dłużej, zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać tam w komentarzach, w lajkach albo w tych tam w dół. Dobry pomysł, niedobry, robić, nie robić i tak dalej, dłużej, krócej, no i w ogóle. Coś tam sobie napiszcie. Jak może kiedyś wrócę, to przeczytam. Pewnie. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Miejcie najlepszy czas, jaki tam macie. Jeżeli teraz jest noc, to miejcie najlepszą noc. Jeśli macie dzień, to niech Wam Pan błogosławi na ten dzień. Do zobaczenia. Pewnie przepuszczam jutro o 6 rano i też jutro wieczorem. No i w ogóle tam do zobaczenia. Pa!